Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj śledzie na 3 sposoby, inne niż do tej pory. Pierwsze z ananasem i selerem naciowym, przepyszne i zaskakujące połączenie, trochę jak sałatka królewska, ale ze śledziem są równie pyszne. Do tego śledziki w oliwie z oliwek z cytryną i liściem laurowym. Coś pysznego, delikatne, proste, ale pyszne. Zrobimy również buraczkowe śledzie w sosie z octem balsamicznym, czerwoną cebulką i żurawiną. Przepiękny kolor nadaje im moczenie w barszczu. Pyszne. Spróbujcie. Będą idealne na święta, ale i na każdą domową imprezę. Zaczynamy od śledzi z ananasem. Wszystkie składniki wypisałam również w opisie pod filmem. Przygotowałam sobie już filety śledziowe. Kupiłam takie na wagę typu Matias. Wymoczyłam je w wodzie około 1,5 do 2 godzin. W trakcie zmieniałam dwukrotnie wodę na czystą. Czasem wystarczy 1,5 godziny, czasami trzeba troszkę dłużej je potrzymać. Śledzie odsączyłam na ręczniku papierowym i kroję w kawałki, takie na 1 kęs. Do tego przepisu dodaję 3 lub 4 filety śledziowe. Pokrojone przerzucam do miski. I teraz pozostałe składniki. Słoik selera odsączyłam już z zalewy. Odcisnęłam jeszcze, żeby nie był mokry. Przełożę go teraz do śledzia. Do miski wylądują również 3 ugotowane na twardo jajka, które za chwilkę pokroimy w kosteczkę. I 3 plastry ananasa z puszki. Do tego jedno malutkie jabłko, jeśli macie większe to pół i pół cebuli. Wszystko muszę pokroić drobniej. Najlepiej w kostkę. Jabłko muszę obrać ze skórki. Ja mam takie malutkie, dlatego dam sobie całe. Kroję w kosteczkę i również dorzucam do miski. Cebulę mam całkiem sporą, więc dodaję tylko połowę. Kroję w drobniutką kosteczkę. Możecie dodać taką świeżą, surową. Ja jednak do tego przepisu wolę ją sparzyć wrzątkiem. Po prostu przelać na sitku gorącą wodą. Dzięki temu będzie łagodniejsza i w tym przepisie bardziej się sprawdzi. Przelaną dodam również za chwilę do sałatki, niech chwilę przestygnie. Jajka również kroję w kostkę i dorzucam do pozostałych składników. Dodaję również przestudzoną cebulkę. Dopełnieniem mojego śledzia z ananasem są 2 łyżki majonezu, takie solidne, i 1 łyżka śmietany 18. Do tego oczywiście sól i pieprz. Mieszamy wszystko i śledzik jest gotowy. Ale najlepiej smakuje po kilku godzinach, jak wszystkie smaki się przegryzą. Po tym czasie możemy próbować. Teraz kolej na śledzie z cytryną w oliwie. Do tego przepisu są potrzebne nam również śledzie typu Matias, również wymoczone w wodzie razem z tamtymi, wszystkie razem sobie wymoczyłam. Potrzebujemy na ten półlitrowy słoik około 4 filetów. Mam również 1 cytrynę i 1 białą cebulkę. Cytrynę dobrze, jak macie taką z cienką skórką. Ona ma więcej soku i aromatu. Cebulę kroję na pół i w cieniutkie półplasterki. Zgniatam ją dłonią, żeby zmiękła. Cytrynek kroję również w bardzo cieniutkie plasterki.
Teraz układam na dno trochę cebuli. Jeden filet śledziowy kroję w kawałeczki takie na raz i układam na cebuli. Na to około 2 listki laurowe, 2 ziela angielskie i kolorowy pieprz. Przekładam cytryną. I znowu cebulka, śledzik, trochę przypraw i cytryna. I tak aż do końca. Pestki sobie gdzieś tam powyciągam, jak gdzieś są widoczne. I do końca ugniatając odrobinę, żeby zmieściło się jak najwięcej i jak najciaśniej było ułożone w środku. Zalewamy do pełna oliwą z oliwek. Wiadomo, że najlepiej jak będzie dobrej jakości, wtedy smak też będzie lepszy. Jeśli nie lubicie oliwy, możecie zastąpić ją po prostu olejem. Gotowe śledzie zamykamy i wstawiamy do lodówki. Najlepiej na dzień lub 2, a po tym czasie możemy próbować. Będą pyszne i delikatne. I teraz moje ulubione śledzie balsamico z żurawiną moczone w barszczu. Po prostu rewelacyjne. Koniecznie spróbujcie. Do tego przepisu użyję filetów śledziowych, też Matiasów, ale takich na tacce już w oleju. Nie w słoiku, już nie doprawionych, po prostu zwykłych Matiasów w oleju. Też chwilę je moczyłam, ponieważ były zasłone, ale tych już nie moczymy za długo. Je wystarczy 10-15 minut. Musicie spróbować. Kroję również w kawałeczki naraz i przekładam do słoika. Śledzie zalewam barszczem, najlepiej takim domowym, który przygotowujecie na przykład na Wigilię. Ja zawsze mam taki słoik barszczu w swojej lodówce. Przepis pokazuję właśnie na górze, jeśli chcecie zrobić mój barszcz wigilijny. Mieszamy, zamykamy i wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Śledzie już się moczyły w barszczu całą noc, nabrały przepięknego koloru i smaku. Mogę je teraz odcedzić. Przeleję na sitko i zostawię, żeby obciekły. Barszcz możemy już wylać, nie będzie nam potrzebny. Śledzie sobie ociekają z zalewy, a ja pokroję jedną czerwoną cebulkę na pół i jeszcze raz na pół. Cieniutkie plasterki. Na patelni podsmażam ją na odrobinie oleju. Możecie odrobinę posolić, żeby szybciej zmiękła. Przesmażam, jak zacznie już mięknąć, to dodaję garść żurawiny i jeszcze z żurawiną chwilę smażę. Potrząśnijcie. Dodaję jeszcze 1 ząbek czosnku. I z czosnkiem przesmażam jeszcze dosłownie minutkę. Wyłączam i studzę. Teraz śledzie przekładam sobie do miski. Dodaję przestudzone cebulkę z żurawiną i czosnkiem. Dodaję kilka łyżek oleju rzepakowego i 1 łyżkę octu balsamicznego. Mieszamy dokładnie, ale jeszcze zapomniałam o jednym ważnym składniku. Świeżo mielony pieprz. Koniecznie. Dodajemy trochę, zamieszajcie jeszcze z pieprzem i śledzie są gotowe. Również najlepiej smakują, chociaż jak z 1 godzinę się przegryzą. Ale spróbujcie nawet teraz, są już pyszne. Mam nadzieję, że Wam się spodobały moje nowe propozycje na śledzie. Zapraszam Was również na pozostałe moje przepisy śledzikowe na moim kanale. Jest ich całkiem sporo. Na końcu filmu będzie odnośnik do 3 kolejnych
przepisów na śledzie, w zasadzie wcześniejszych. Jeśli podobało się Wam, to zostawcie łapkę w górę. Jak możecie, to udostępnijcie mój post, będzie mi bardzo miło. Zostawcie komentarz. Zaglądajcie również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Tam znajdziecie mnóstwo moich przepisów. Do usłyszenia!